Serdecznie zapraszam do odcinka 41 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 10. W poprzednim odcinku 40 odpowiedziałem na pytanie, czy szkoccy templariusze dopuścili się herezji. W tym odcinku opowiem o rządach Karola I Wielkiego i powstaniu świętego Wema. Przenieśmy się o 275 lat do przodu. Od śmierci Odoakra w 493 do roku 768, kiedy królem Franków został Karol I Wielki. Karol Wielki był nie tylko królem Franków, ale 6 lat później Longobardów, a od 25 grudnia 800 roku cesarzem rzymskim. Stworzył pierwsze europejskie imperium od czasu upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Przydomek zawdzięczał nie tylko dzięki dokonaniom, ale i posturze. Dla wyjaśnienia, Longobardowie byli ludem zachodniogermańskim, który w VI wieku stworzył w północnej Italii Królestwo Longobardów. Od tego ludu pochodzi nazwa Lombardii we Włoszech. Longobardowie pochodzili ze Skandynawii, gdzie znani byli pod nazwą Winilowie. Ich późniejsza nazwa Longobardowie, oznaczająca długobrodzi, została im nadana w trakcie wędrówki poprzez Europę Środkową do Italii. Według historii Pawła Diakona przed walką z Wandalami Winilowie użyli podstępu, który miał upozorować ich liczebną przewagę. Ich ówcześni wodzowie Ibor i Agio nakazali kobietom przebrać się za wojowników, rozpuścić włosy i spiąć je w taki sposób, by przypominały brody. Wówczas Bóg Godan miał ich nazwać długobrodymi. Niemal cały okres panowania Karola Wielkiego to wojny toczone poza granicami jego państwa. Podczas swojego panowania przeprowadził 54 kampanie wojenne, których połowie przewodził osobiście. Monarchia Karola Wielkiego obejmowała pod koniec jego panowania obszar liczący ponad 1 000 000 km². Jego imperium obejmowało tereny współczesnej Francji, Belgii, Luksemburga, Holandii, Austrii, Liechtensteinu, Szwajcarii, zachodnich Niemiec, północnych Włoch, Monako, San Marino, Andory oraz północno-wschodnią część Hiszpanii i Baleary. Swoje podboje Karol argumentował chęcią rozprzestrzeniania wiary i kultury chrześcijańskiej. Jednak były to działania wielce brutalne. Na przykład podczas wojen saskich, trwających od 799 roku do 800, kazał ściąć 4,5 tysiąca jeńców saskich za bunt ich rodaków przeciwko niemu. W okresie rządów Karola Wielkiego podział świata na rzymski oraz barbarzyński został zastąpiony podziałem na świat chrześcijański, cywilizowany i pogański, barbarzyński. Sukcesy militarne uczyniły Karola najpotężniejszym władcą Europy Zachodniej. Zbudował imperium zamieszkane głównie przez ludność romańską i germańską, ale administrowanie tak ogromnym państwem było trudne. W pewnym momencie, w roku 772 w Westfalii, pojawiła się siła, święty Wem, która została utworzona rzekomo w celu ochrony ludzi przed rabusiami, a stała się wkrótce niezależnym podmiotem, wydającym przede wszystkim wyroki śmierci. Święty Wem opierał się na braterskiej organizacji ławników, zwanych wolnymi sędziami, którzy mieli władzę orzekania kary śmierci. Jednak z czasem moc przywłaszczona sobie przez święty Wem stała się tak potężna, że kolejni cesarze nie byli w stanie kontrolować jego funkcjonowania i zostali zmuszeni uznawać go z powodu własnego bezpieczeństwa. W XII wieku święty Wem poprzez ciągłe egzekucje stworzył prawdziwy czerwony terror. Także wschód Niemiec stał się znany jako Czerwona Kraina. W
1371 roku, mówi Lukutu de Contelet, świętemu Wem nadano nowy impuls przez licznych templariuszy, którzy po rozwiązaniu swojego zakonu przedostali się do Niemiec i szukali dostępu do tajnych trybunałów. Ile wiedzy templariuszy przeszło w ręce członków świętego Wema, trudno orzec, ale z pewnością istnieje podobieństwo pomiędzy metodami inicjacji i zastraszania stosowanymi przez Wemów, jak również pewnymi rytuałami masonerii. Członkowie Wemów, znani jako Wisende lub oświeceni, zostali podzieleni na 3 stopnie wtajemniczenia: wolni sędziowie, prawdziwi wolni sędziowie i święci sędziowie tajnego trybunału. Kandydata do inicjacji prowadzono z zawiązanymi oczami przed straszny trybunał, któremu przewodniczył sztulche, mistrz katedry lub jego zastępca, frajgraf z mieczem i gałązką wierzby u boku. Wtajemniczony musiał złożyć straszliwą przysięgę, że nie będzie zdradzał tajemnic świętego Wem i nie będzie nikogo ostrzegał przed niebezpieczeństwem grożącym z wydanych wyroków. Nieważne, czy byłby to jego ojciec, matka, brat, siostra, przyjaciel czy krewny, gdyby byli skazani przez trybunał. Następnie otrzymał hasło i uścisk, po którym konfederaci rozpoznawali się wzajemnie. W przypadku, gdyby okazał się zdrajcą lub wyjawił tajemnice mu powierzone, miał mieć zabandażowane oczy, ręce związane za plecami i wyrwany język. Zdrajca był wieszany za nogi aż do śmierci, z uroczystym przekleństwem, że jego ciało powinno zostać wydane na łup ptakom drapieżnym. Trudno uwierzyć, że można tu wskazać na podobieństwa do współczesnego rytuału masońskiego i chociaż może się wydawać to jedynie kwestią przypadku, istotne jest prześledzenie początków masonerii i świętego Wem. Jak twierdzą niektórzy badacze masonerii, zarówno rytuały masońskie, jak i świętego Wem wywodzą się ze wspólnego źródła, czyli starych tradycji pogańskich, na których zbudowano wczesne Wemy i system templariuszy. Można zauważyć podobieństwo metod świętego Wem i asasynów, co wydaje się potwierdzać, że ogniwem łączącym obie organizacje byli templariusze. Zwróćmy również uwagę na daty powstania zakonu templariuszy 1118 i świętego Wem 772 oraz miejsca ich powstania Palestyna i Niemcy. Według oficjalnej wersji templariusze pojawili się w Niemczech po rozwiązaniu zakonu, czyli nie wcześniej niż po roku 1312 i zasilili szeregi tajnych trybunałów. Powstaje więc pytanie, skoro święty Wem z Niemiec był założony dużo wcześniej niż organizacja templariuszy z Francji, czyż nie jest możliwe, że to właśnie odłam świętego Wem przyczynił się do założenia zakonu 346 lat po swoim powstaniu? Gdyby to było prawdą, oznaczałoby, że templariusze nie wstąpili do nowej dla nich organizacji, ale powróciliby po latach do swoich korzeni. Obie organizacje łączy niezaprzeczalny i istotny fakt, że zarówno templariusze, jak i tajne trybunały uzyskały władzę ponad monarchami, a w przypadku rycerzy niezmierne bogactwo. Niezależnie od uzyskanej odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie, nie ma wątpliwości, że templariuszy łączyły ze świętym Wem szczególne relacje. Jednakże okazuje się, że istnieją również powiązania tajnych trybunałów z inną tajną sektą. Otóż w dokumentach tajnych trybunałów często używano nazwy Różokrzyża w odniesieniu do ich członków. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 41, w którym opowiedziałem o inicjacji członków tajnego trybunału świętego Wem. Serdecznie zapraszam do odcinka 42 pod tytułem
Masoni, część 11.